Scintygrafia dynamiczna nerek jest jednym z podstawowych badań obrazowych nerek, zwłaszcza u dzieci. Jest to badanie mało inwazyjne, mało obciążające, praktycznie można wykonać je bez przygotowania u dziecka. Dziecko nie musi być na czczo, nie musi być właściwie w żaden sposób przygotowane do badania. Badania te wykonujemy właściwie jako takie przeglądowe badanie czynności nerki. Często w pierwszym badaniu jest wykonywane badanie ultrasonograficzne, gdzie na przykład jest stwierdzona poszerzona miedniczka, natomiast całą funkcję nerki możemy prześledzić w badaniu dynamicznym. Praktycznie scintygrafia dynamiczna nerek prawie zastąpiła klasyczną urografię, badanie rentgenowskie, które wiąże się z dużo większym napromieniowaniem pacjenta. Wnosi wprawdzie sporo informacji anatomicznych, ale zdecydowanie mniej informacji o czynności nerek. Scintygrafia dynamiczna nerek jest wykonywana u dzieci praktycznie od wieku niemowlęcego, praktycznie od drugiego tygodnia życia to badanie możemy wykonać. Napromieniowanie jest bardzo małe, a więc obciążenie dla dziecka badaniem jest niewielkie. Badanie wykonujemy, jak powiedziałem, bez przygotowania, a więc dziecko nie musi być znieczulone, zwłaszcza w zakładzie, który ma większe doświadczenie wykonywania badań u dzieci. I to badanie praktycznie zaczyna się od tego, że dziecko przybywa do pracowni, jest napojone przed badaniem, następnie zabezpiecza się dojście do żyły, podaje się znacznik dożylnie położonemu dziecku nad gamma kamerą, która obserwuje jak gdyby nerki dziecka. Zapisuje się około 20 minut całą serię obrazów, bo tyle to badanie całe trwa. Ewentualnie zapisuje się późne zdjęcia po mikcji i czasem jeszcze wydłużone, opóźnione zdjęcia w przypadku zalegania znacznika w układzie kielichowo-miedniczkowym. I to właściwie jest całe badanie. Poza wkłuciem dożylnym badanie jest niebolesne, nieobciążające. Oczywiście później następuje interpretacja badania, opracowanie, wyciągnięcie wniosków dotyczących funkcji nerki, udziału każdej z nerek w oczyszczaniu, zdolności nerki do wydalania znacznika, do ewentualnych przeszkód w wydalaniu znacznika, co jest niesłychanie ważne i pomocne, zwłaszcza przy podejmowaniu decyzji operacyjnych dotyczących zwłaszcza dzieci, u których stwierdzono wodonercze. U części tych dzieci wodonercze obserwuje się, u części operuje się i dlatego to badanie jest istotną składową diagnostyki, która jest przeprowadzana zwłaszcza przed decyzjami operacyjnymi.